W tym tygodniu chciałbym opowiedzieć o tym grzejniku typu R6 z fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika w Cieszynie, który tutaj widać rozmontowany na stole w warsztacie, a kilka tygodni później trafił na aktualną wystawę w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i stoi obok podobnego grzejnika, który już kiedyś na kanale oglądaliśmy. Grzejnik dostałem w paczce chyba jeszcze latem i bardzo się z niego ucieszyłem, zwłaszcza z tego, że wydawał się być w doskonałym stanie, a co najważniejsze miał zachowaną tabliczkę znamionową, której w moim innym tego typu grzejniku brakowało. Przewód przyłączeniowy sprawiał wrażenie świetnie zachowanego, a w dolnej części grzejnika zachowała się oryginalna oprawka z żarówką, bo ciekawostką tego modelu jest to, że ma on właśnie oświetlenie. Tutaj widać w czasie przeglądu wyjęty z obudowy cały ten element grzejny, który wymagał wyczyszczenia, ale co najważniejsze okazało się, że popękana jest wewnętrzna izolacja na trzyżyłowym przewodzie i to nie tylko na tych końcach, ale dosłownie na całej długości przewodu. Przecinałem przewód w kilku miejscach i wszędzie na każdej z tych trzech żył rozsypywała się izolacja. Myślę, że to jest najlepsza nauczka, żeby porządnie sprawdzać stare urządzenia, sprawdzać stan przewodów, bo nawet kiedy wydają się w idealnym stanie, używanie ich może grozić różnymi konsekwencjami, łącznie z porażeniem czy pożarem. Ten na pozór ładny przewód do niczego się nie nadaje i stanowi wręcz niebezpieczeństwo. Wymieniłem przewód na nowy, również trzyżyłowy, wymieniłem wtyczkę, która nie jest tak ładna jak oryginalna, ale można to teraz w miarę bezpiecznie używać. Tutaj widać połączenia przewodów, brązowy i niebieski z przewodu zasilającego połączone z przewodami idącymi do spirali grzejnej i do żarówki i ten żółto-zielony przewód ochronny przymocowany do obudowy. Możemy nawet z zachowaniem ostrożności przetestować działanie spirali grzejnej i oświetlenia. Nawet zaczyna się to szybko nagrzewać. Tutaj mam już nasz grzejnik Termika R6 po zmontowaniu i z nowym przewodem podłączony do zasilania. W tej chwili świeci i grzeje. Włączę też ten drugi bliźniaczy model, w którym kiedyś odłączyłem specjalnie spiralę grzejną, aby do celów prezentacji mógł po prostu świecić, a obie funkcje, świecenie i grzanie, możemy przetestować na tym dzisiejszym grzejniku. O całej tej wymianie przewodu mowa będzie też w dłuższym odcinku w tym tygodniu.